Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj przejdziemy przez kolejny kurs od Building with Babu i zbudujemy Udemy, klona Udemy. Materiał ma ponad 1,5 godziny, więc zobaczmy, co tutaj będzie. Przede wszystkim Udemy to platforma, gdzie możemy oglądać kursy, e-kursy i uczyć się przez internet. W naszym planie dzisiejszego kursu i spotkania jest budowa bazy danych, zarejestrowanie konta użytkownika, zrobienie strony dla instruktora, czyli dla kogoś, kto sprzedaje tutaj kurs, oraz potem zrobienie samego kursu. Ja już mam zrobioną do tego aplikację, a dla Ciebie mam jeszcze na początku jedno zadanie. Jeżeli chcesz, aby ten kanał rósł, był coraz lepszy, coraz fajniejszy, coraz większy, to po prostu zasubskrybuj ten kanał, a ja przechodzę już do zakładki Data, aby dodać nowe tabele do baz danych. Na początku pracy z bazą danych usuniemy regułę prywatności związaną z użytkownikami. Normalnie trzeba ją dodać i dobrze ustawić, ale tutaj na potrzeby tego tutoriala nie będziemy się tym skupiali, tylko usuwam, żebyśmy nie mieli problemu, aby ktoś nam się wyświetlał lub nie. Następnie zobaczmy, co będziemy dodawali. Dodamy sobie Option Set, Course Categories z kategoriami naszych kursów. Dodamy tabelę użytkownicy, która już jest tak naprawdę zrobiona defaultowo przez Babu w każdej nowej aplikacji. Tutaj dodamy tylko odpowiednie kolumny. Następnie dodamy sobie tabelę kursy, czyli będziemy mieli tam kursy, moduły kursów, konkretne lekcje w naszych kursach i następnie będziemy mieli te pliki, które są związane z danym modułem, z daną lekcją kursu i na sam koniec dodamy jeszcze tabelę z review, aby nasi użytkownicy mogli oceniać nasze kursy. Zatem przechodzę do naszej aplikacji, wchodzę w Option Set i zaczniemy od zrobienia Option Seta. Nazywam go Course Categories. Course Categories, kategorie kursu, categories, ok? Mamy, i od razu dodam tutaj kilka opcji, jak Data Science, będziemy je wykorzystywali w różnych miejscach w naszej aplikacji, No Code, Marketing, Design, ok? Więc mamy nasz Option Set, następnie przejdźmy do tabel, Data Types, dodamy sobie na początku tabelę, abyśmy mogli robić łatwo referencje pomiędzy nimi, relacje, łączyć je między sobą. Kursy, kurs, module, module file i review. Przejdźmy do tabeli User, zaczniemy od niej. Będziemy mieli tutaj nasze bio użytkownika, czyli jakąś biografię typu tekst. Będziemy mieli krótki opis, kim ten użytkownik jest, imię naszego użytkownika. E-mail już jest, bo jest defaultowo dodane przez Babu, więc mamy adres e-mail też. Profil foto, będziemy mieli zdjęcie naszego użytkownika. To będzie typu image, czyli obrazek. Następnie będziemy mieli jeszcze profile type, typu tekst. Też moglibyśmy tutaj użyć Option Seta i z Option Setem byłoby nam dużo łatwiej tutaj pracować. Tu będziemy wpisywali, czy ktoś jest kursantem, czy ktoś jest instruktorem i te kursy tutaj sprzedaje, udostępnia. Następnie kursy, które zostały kupione już, purchased courses, to jest lista kursów, więc biorę kurs i zaznaczam, że to jest lista, bo możemy sobie kupić na Udemy wiele kursów, a nie tylko jeden. Więc mamy jedną tabelę już wypełnioną, tabela z kursami, w tej tabeli będziemy mieli kategorię, jakiej kategorii jest ten kurs, Categories i to może być lista kategorii, bo nasze kursy mogą się łączyć na przykład no-code i marketing, bo jednocześnie robimy tam kurs, jak wykorzystywać no-code w marketingu. Więc wybieram nasz kurs Categories, czyli Option Set i zaznaczam, że to jest lista. Następnie description naszego kursu, description typu tekst, featured image, mieli jakiś obrazek z naszym kursem, to będzie typu obrazek. Mamy jeszcze cenę naszego kursu, price, typu liczba, published, czy został już kurs opublikowany, published i zaznaczymy sobie, że to jest prawda lub fałsz i normalnie będzie to nieprawda. On normalnie nie będzie opublikowany, będziemy musieli zrobić jakąś akcję, aby go opublikować. Studenci, kursanci, kto przychodzi na ten kurs, to jest po prostu lista użytkowników. User, lista, tam czeka. I jeszcze jedno pole, po prostu tytuł naszego kursu, jak się nasz kurs nazywa,
typu tekst. Więc mamy kolejną tabelę wypełnioną. Przejdźmy dalej. Mamy kurs moduł. Tu mamy tylko informację, do jakiego kursu to należy, więc original course, OG course, typu kurs. Tylko do jednego kursu może należeć sobie jakiś moduł kursu, jakaś lekcja oraz tytuł takiej lekcji typu tekst. Następnie w pliku, po to jest podzielone model file i kurs moduł, aby nam Bubble szybciej działał, kiedy będziemy wyciągali rzeczy z bazy danych. Dodaję sobie od razu model file, następne kolumny do tego, file, po prostu plik. Co tutaj będzie? Zazwyczaj pewnie będzie to jakiś obrazek wideo, ale może też jakiś PDF typu plik. OK, file name, nazwa naszego pliku, file name, typu tekst oraz OG moduł, czyli skąd pochodzi nasza lekcja, ten plik, do której lekcji jest podpięty, OG moduł. OK, tym sposobem będziemy mogli też zrobić, że do jednej lekcji będzie podpięte wiele plików, bo wiele plików będzie miało OG moduł wypełniony tak samo. I tutaj kurs moduł. I ostatnia tabela nam została do wypełnienia, to jest review. Tutaj będziemy mieli content typu tekst, więc zawartość naszej opinii, OG kurs, który kurs w ogóle oceniamy i znowu tak samo. Przez to, że tak to robimy, będziemy mogli mieć wiele takich opinii, bo możemy mieć wiele review, które pokazują na ten sam kurs. I jeszcze jedna rzecz, którą tutaj warto dodać, to jest rating, po prostu ocena, czy dajemy 1 gwiazdkę, czy 5. I tak mamy wypełnioną całą bazę danych i możemy przejść do kolejnego kroku. Naszą przygodę z portalem Udemy rozpocznijmy od zrobienia formularza do rejestracji. Wezmę naszą stronę indeks i potraktuję ją jako właśnie szablon, żeby później kopiować i wykorzystywać do robienia nowych stron. Zmienię tu container layout na kolumn oraz ustawię kolor na troszeczkę ciemniejszy, wtedy będzie łatwiej mi widzieć różne kontrolki, które są na ekranie. Zróbmy coś takiego i kopiujemy, robimy nową stronę register. Kopiuję stronę index, OK. I tutaj dodam sobie grupę, w której będę dorzucał różne elementy związane z rejestracją, nazwę ją register form. Wybiorę jej szerokość na początku ustawię na środku, container layout na kolumn, jeszcze raz ustawię na środku, szerokość ustawię od 0 do na przykład 700 pikseli, wysokość na razie niech zostanie na 800 oraz tutaj default group border ustawimy. Jeszcze pobawmy się marginesami dookoła 20 marginesy oraz paddingi w środku 10, 10, 10. OK, i teraz wrzucimy trochę tutaj tekstów. Tekst pierwszy, w którym zrobimy pełna szerokość tego elementu od 0 do nieskończoności, pełna wysokość od 0 do nieskończoności i napiszemy sobie tutaj sign up and start learning. OK, i zmienię styl tego na H1. Następnie dodam kolejny tekst i już tu będzie styl H2. Będziemy brali od użytkownika dane, ale nie będę teraz pisał tutaj tekstu, tylko od razu dodam inputa i w tym inpucie napiszę dokładnie, co chcę od naszego użytkownika. A chcę tutaj imię. Na początku imię, ten input nie może być pusty. OK, ustawmy jeszcze pełna szerokość tego od 0 do nieskończoności. Margines jeszcze od góry ustawię na 20 na przykład, zobaczmy jak to wygląda. W ten sposób dodam teraz kolejny input. Teraz będziemy chcieli brać od naszego użytkownika e-mail, więc zmienię tutaj na e-mail i content format też na e-mail. OK. Następny element to będziemy chcieli jeszcze hasło od naszego użytkownika, password i nasze hasło zmienimy content format na password. Jeszcze raz Ctrl D i tutaj zmienimy teraz znowu na dropdowna, bo teraz mamy już imię, e-mail i password naszego użytkownika. Będę chciał jeszcze, żeby mógł wybrać, czy jest studentem, czy instruktorem. Więc zmieńmy sobie tutaj replace by another type, wybierzmy dropdown. Jest dropdown, zmienię nazwę tego dropdowna, jest dropdown password, więc zmienię go na account type. OK, więc mam account type. I w tym account type będę miał takie opcje jak student oraz instruktor. I to też nie może być puste, więc jest zaznaczone wspaniale. Mamy to wszystko. Troszeczkę ta grupa wydaje mi się za szeroka, więc zmienię sobie ten styl tekstu na H2 i zmienię
szerokość tej naszej grupy maksymalnie na 400. Mamy to już dużo węższe. I na samym dole potrzebuję jeszcze przycisku, który też będzie na środku. Center i napiszemy sobie tutaj po prostu sign up. OK. Troszeczkę marginesu do tego przycisku, więc 20, 20, 20, 20 i wygląd outline button. W naszej grupie ustawię teraz wysokość na 0, więc idealnie wypełni mi tutaj ekran. Zróbmy preview naszej aplikacji, zobaczymy jak to wygląda. Wybieram sobie name, e-mail, bla 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 bla, password, jakieś hasło i tutaj wybieram co mogę wybrać. Nie mogę kliknąć jeszcze przycisku, bo go nie podpiąłem, więc wybieram sobie przed student. OK, i to będziemy rejestrowali tak naszego użytkownika, więc klikam sobie w ten przycisk Sign Up, Start Edit Workflow i zrobimy account Sign the User Up. Wybierzemy w e-mail, wpiszemy to, co mamy w mailu, w hasło wpiszemy to, co mamy w haśle. Następnie jeszcze wypełnimy sobie tutaj account type oraz imię, więc imię to jest imię, input name value oraz nasz profile type. Jest tutaj nasz dropdown account type value. OK, potem wszystkim zrobimy reset relevant inputs, byśmy wykasowali wszystkie rzeczy, które tutaj wpisaliśmy i przeniesiemy naszego użytkownika do strony głównej, którą nazwiemy sobie home. Więc dodaję od razu nową stronę typu home, klonuję z naszego indeksu. OK. Wracam do strony index, do strony register i tutaj do naszego workflow. Po wszystkim, jak zarejestrujemy użytkownika, pójdziemy do strony home. Go to page home. Zróbmy testy, więc odświeżam tutaj stronę. Wpisujemy sobie jan@kowalski.pl, hasło jakieś sobie wymyślimy oraz wpiszmy tutaj na przykład, że jesteśmy instruktor. Jan będzie instruktorem, sign up, udało się zarejestrować, to nam zapisało, jesteśmy na stronie home oraz zobaczymy w bazie danych, czy wszystko nam się dobrze wypełniło. Baza danych, użytkownicy mamy Jan Kowalski, Jan instruktor, zatem jest dobrze tutaj wypełnione. Możemy teraz przejść do kolejnego kroku. Zbudujmy teraz stronę, na której nasz instruktor będzie mógł edytować swoje kursy. Więc robię nową stronę, add a new page, instruktor dashboard. Wyświetlimy tutaj wszystkie kursy naszego instruktora. Sklonuję stronę index. W samej górze dam grupę typu header i zmienię jej layout na row. Ustawimy wysokość na 70 pikseli, dokładnie 70. Pełna szerokość od 0 do nieskończoności. OK. I tutaj dorzucę sobie do tej naszej grupy na górze tekst z napisem kursy. Courses. OK. Typu H1. Więc mamy nasz tekst. Ustawimy go na środku i troszeczkę odsunę od lewej strony, żebyśmy mieli tutaj przesunięte, ale zaznaczę też, że było od 0 do nieskończoności fit width to content i przesuwam go też 0 wysokość. Od lewej strony dodam margines, na przykład 20. Zobacz, 20. OK. Niżej dodamy po prostu powtarzającą się grupę i tutaj w niej wyświetlimy nasze kursy. Ustawię layout tego na row, następnie wycentruję szerokość na pełną szerokość, następnie wysokość ustawimy na razie 800 i marginesy z prawej i lewej strony na przykład 20. Też 20, tak jak mamy w tym naszym kursie, więc będziemy mieli razem. Jeszcze od góry i od dołu też ustawię 20 nasze marginesy. I tutaj będę wyświetlał kursy. Courses. Zmieniam nazwę tej repeating group. Type of content to są kursy i szukamy takich kursów, które zrobił nasz current user, czyli nasz instruktor. Courses i tutaj szukamy sobie created by równa się current user. OK? Posortujemy je po dacie stworzenia. Malejąco jest. OK, więc mamy sobie nasze kursy wyświetlane później w powtarzającej się grupie. Wyświetlimy wszystkie, więc tutaj zmienię, żebyśmy mieli 4 tylko. Nieskończoność w ten sposób i wyświetlimy tu trochę rzeczy związanych z naszymi kursami. Na początku obrazek wielkości na przykład 200 na 200 pikseli.
Ustawię jeszcze marginesy tego elementu i dokładnie 200, 10, 10, 10, 10. I tutaj wyświetlimy coś związanego z naszym kursem, czyli Current Sales Course Featured Image. Mamy nasz obrazek. Dalej wyświetlimy sobie obok tytuł tego naszego kursu i tutaj weźmiemy Current Course Title. OK? W stylu może H2. Zobaczmy, tak? Też ustawię pełną szerokość tego elementu oraz żebyśmy tutaj mieli fit to width to content. Nie, maksymalnie ustawmy sobie od 0 do 200 na przykład. OK? I wycentrujemy to. Zrobimy to na środku. Następnie duplikuję sobie ten element i w stylu H3 będę wyświetlał, czy to jest draft, czy nie jest. To będzie po prostu tekst draft. Tekst. Jeszcze raz draft. I ten draft będę wyświetlał wtedy, kiedy mamy sytuację, że ten kurs nie jest jeszcze opublikowany. Więc zrobimy sobie define another condition, ale zmienię trochę szerokość tego naszego tekstu na przykład 50. OK, to już jest bardziej nam pasuje. Wysokość ustawię 0, tak samo 0 ustawię wysokości tutaj i mamy 50 szerokości. Warunek, jeżeli nasz kurs, current kurs jest published, już został opublikowany, to zmienimy ten tekst na published. Published. OK, więc mamy nasz tekst. Jeszcze zmienię tutaj jego szerokość, abyśmy mieli trochę szerszy na przykład 100 pikseli. Zróbmy od razu preview, zobaczmy jak to wygląda. No nie będziemy mieć żadnych kursów, więc nic nam się nie będzie tutaj niestety wyświetlało. I na razie nic się nam też nie wyświetli. Dopiero jak zrobimy sobie możliwość dodawania kursów, to wrócimy do tej strony i zobaczymy, czy to wszystko pięknie wygląda. Duplikuję jeszcze ten element. Teraz będę tutaj dwie rzeczy wyświetlał, więc grupuję sobie to w grupę typu kolumna. Szerokość tej naszej kolumny ustawię jako, niech będzie od 0 do 200 pikseli oraz wysokość od 0. Także mamy naszą grupkę. Nasza grupa, nazwiemy ją, tutaj będziemy mieli earned. Ile nasze kursy już zarobiły i będziemy mieli tutaj dwa napisy. Pierwszy po prostu napiszemy sobie earned, czyli zarobione i duplikuję sobie ten element. Zbiorę ten nasz tekst, duplikuję, więc jest jeden pod drugim. Dodam do niego jeszcze trochę marginesów od góry i od dołu. Też dookoła do 10, 10, 10, 10. Zrobię tak naprawdę ze wszystkimi tekstami, które do tej pory dodałem. 10, tutaj tak samo. 10, 10. I jeszcze ten tekst z tytułem. OK, więc mamy wszystko, ale tutaj teraz policzymy sobie, ile nasze kursy zarobiły. A jak to policzyć? W Parents Group Kurs mamy listę użytkowników, users, students. Mamy studentów, możemy ich policzyć i pomnożyć przez koszt naszego kursu. Więc tutaj mamy jeszcze price. To wszystko sformatujemy jako walutę z dolara. Mamy dolara. OK. Duplikuję sobie teraz całą tą naszą grupę i tutaj jeszcze napiszmy sobie enrolled i policzymy, ilu studentów kupiło nasz kurs. Więc usuwam sobie to, co tutaj mamy, zostawiam tylko students count. OK. Duplikuję sobie jeszcze raz tą naszą grupę. Jeszcze raz. I teraz tutaj policzymy jeszcze, jaki mamy ocenę naszego kursu. Kurs rating. I tutaj wyżej policzymy to w taki sposób, że musimy pójść do baz danych, więc zrobimy do search for i poszukamy review wszystkich ocen naszego kursu, takich ocen, które original kurs jest ten właśnie kurs, który tutaj obserwujemy i z tego wszystkiego weźmiemy rating, each items rating i policzymy średnią, więc average. Policzymy sobie tutaj średnią, możemy to oczywiście jeszcze tą naszą średnią average sformatować, więc tutaj more formatted as number i dać na przykład dwie liczby po przecinku. OK, tym sposobem mamy tutaj wszystkie nasze elementy. Możemy teraz na przykład w tej komórce ten nasz tytuł trochę rozszerzyć, więc zmienić layout tego na od 0 do nieskończoności. Usuwam sobie ten fragment. To mi się rozjedzie ten tytuł jak najbardziej będzie mógł, a tu po prawej i po lewej stronie będą mi się układały różne elementy. I też możemy w tym naszym wierszu ustawić właśnie
żeby wszystko układało się na przykład właśnie prawo, lewo i jak najbardziej. I zróbmy jeszcze kilka rzeczy. Mamy sobie nasze zdjęcie. Jak klikniemy w to zdjęcie, które się nazywa kurs foto, to przejdziemy do szczegółów naszego kursu. Więc zróbmy stronę ze szczegółami z naszym kursem. Nazwijmy to na przykład po prostu kurs i sklonujemy oczywiście stronę indeks. Ta strona z kursem będzie wyświetlała konkretny kurs, więc zmienię tutaj jej type of content na kurs. Zrobimy jeszcze jedną stronę, dodawanie nowego kursu, więc zrobimy sobie stronę, którą nazwiemy add kurs i też sklonuję stronę indeks. I tutaj ona nie będzie miała konkretnego typu, tylko będzie taka jak indeks bez żadnego typu. Wracam do naszej strony instruktor dashboard. Jak klikniemy w zdjęcie, to pójdziemy do strony go to page, do strony z konkretnym kursem, kurs i prześlemy tam current sales kurs. OK. Jak wrócimy sobie tutaj, dodam jeszcze przycisk tutaj na górze do headera, nazwiemy go add kurs i zrobimy jeszcze wielkość tego przycisku, więc jeszcze raz go złapię. Header, nasz przycisk, tutaj szerokość ustawię 150 pikseli oraz wysokość 45, dokładnie 45. Wygląd ustawię na outline i ten jeszcze ustawię go na środku naszego wiersza. OK. Marginesy ustawię tak samo 20, 20, 20, 20. W tym moim tekście mam na 20 ustawiony margines i widzę, że jeszcze chyba od góry też mi się tu pokazuje jakiś margines. To ciekawe, bo go tutaj nie widzę. Mam naszą grupę i ona też nie ma marginesu żadnego. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, co tutaj daje 10 pikseli marginesu. Mamy naszą stronę jeszcze. Strona nie ma paddingów żadnych danych. To ciekawe. Tutaj mamy 70 pikseli, a nasz element, ten przycisk, dajmy, że miał 50, 50, 90, OK, więc na pewno mi się tak zamyka. Dodamy sobie teraz 10, 10, 10, 10 dookoła i dookoła naszego kursu też dam tutaj, lewa jest 10, wszędzie dookoła dam 10, 10, 10, 10, OK. I wysokość tego elementu dam dokładnie 50 pikseli. 50 pikseli oraz szerokość zaznaczę w ten sposób. Pięćdziesiąt jest za mało w tym przypadku. Jak jest nasz nagłówek H1, dajmy 70, dopiero wtedy nam się wyświetla. Tu jest cały problem, więc górny i dolny margines ustawię na 0, wróćmy tak jak mieliśmy. Tutaj ustawię sobie jeszcze fit with to content, a następnie w całym tym naszym wierszu ustawię, żeby rozrzucało elementy prawo-lewo. Jak mam przycisk add kurs, klikam start edit workflow i idę do strony go to page z nowym kursem, add kurs, OK. I jak już tu jest ten workflow, to jeszcze zrobimy małe sprawdzenie. Jak jesteśmy na tej stronie i wejdziemy na nią jako student, to wtedy chcemy, żeby nas przeniosło do innej strony, do strony przykład home, którą już mamy. Więc jak się strona załaduje, page is loaded i nasz current user profile type is albo is not instructor, to wtedy zrobimy go to page home. Przekażemy naszego użytkownika do strony home. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to wygląda. No za dużo tu nie będzie dalej, bo nie mamy jeszcze nowych kursów, ale jak odpalimy sobie tą aplikację w trybie incognito, to wtedy od razu przenosi nas do strony home, bo jesteśmy niezalogowani, nie jesteśmy instruktorem. Ale mniej więcej mamy już przygotowaną sobie stronę z kursami. Możemy, jak dodam tu jakieś kursy teraz, to niestety nic nie wyjdzie, bo created by nie będzie wypełniona odpowiednio, więc muszę pójść do strony kursy, dodać tu jakiś kurs, dajmy sobie jakiś, to będzie tytuł, powiedzmy przycisk do dodania. Jak kliknę Start Edit Workflow, to zrobię Create New Thing i tutaj wypełnię sobie, zrobię nowy kurs i wypełnię sobie
tytuł tym, co mam w naszym inpucie. To wszystko jest na szybko do zrobienia, abyśmy zobaczyli, że można dać kurs i jak te kursy nam się wyświetlają. Więc dodaję sobie kurs, przechodzę, wpisuję coś, edit me, OK, wracam teraz tutaj i już mam pierwszy kurs, który mi się wyświetla. Te formatowanie znowu w tej powtarzającej się grupie jest niezbyt piękne. Wszystko się nam ułożyło do prawej i tu nam się rozszerzył tytuł, więc możemy ustawić też, żeby ta nasza powtarzająca się grupa była wężej. I tutaj usunę inputa, wrócę do tej strony z Instructor Dashboard i w zakładce Data zedytuję jeszcze ten kurs. Dodamy sobie obrazek. Piszemy kurs 1. Następnie description, kategoria Data Science, studenci. Może nikogo nie dodam, bo nie mam żadnych studentów. Cena 2, na przykład wpiszę sobie published now, OK. Wracam do strony i teraz patrzę, jak wygląda kurs, który się tutaj wyświetla. W ten sposób mogę zrobić, żeby ta nasza powtarzająca się grupa była trochę węższa, więc na przykład ustawić layout tej grupy, raz, że wysokość ustawię tutaj na 0 wiersza oraz całej grupy też na 0, ale tutaj mogę ustawić jeszcze, żeby nasza szerokość tej strony była dokładnie na przykład 80%. OK? Tutaj sobie wrócimy. Jest już trochę lepiej, bliżej mamy te elementy, ale dalej jest szeroko w moim przypadku, więc możemy sobie zostawić to albo zwężyć, jak to woli, albo możemy dociągnąć do lewej strony te elementy, ale widać, że już wyświetlają nam się informacje o kursie. Jak wezmę mniejszy ekran, to te elementy mi się dużo lepiej już wyświetlają, bo są blisko siebie w takim przypadku. Już nie będę edytował tutaj wyglądu tej grupy. Widać, że jeszcze nie widać. Spróbujmy jeszcze zmienić, żeby ten kurs, który tutaj mamy, teraz był opublikowany. Zobaczymy, czy ten draft zmieni się nam na coś innego. Published jest, save, wracamy sobie, jest published, ale tutaj wszędzie mam też słowo published, bo kopiowałem tam teksty i skopiowałem wszędzie warunki. Więc wracam sobie do tych warunków i usuwam w każdym tekście, którym dodałem go, a który tego nie potrzebuje. Remove, remove, remove. I tutaj jeszcze remove. Odświeżam. O, i teraz mi się dobrze wyświetla to wszystko. Nikt nic nie kupił, więc nic nie zrobiliśmy i nikt nie ocenił naszego kursu, więc mamy tu same zera, ale już działa nam wyświetlanie elementów na stronie właśnie z dashboardem dla instruktora. Zbudujmy teraz stronę, na której będziemy dodawali nowy kurs i to będzie mega proste, ponieważ na tej stronie dodamy tylko tytuł i to pozwoli nam dodać nowy kurs, a potem przejdziemy do strony, gdzie będziemy mogli edytować kurs i tam zrobimy wszystkie pozostałe pola. Mam już stronę, w której taki kurs dodaję, add kurs, jest taka strona. Skorzystam sobie tutaj z naszego formularza w register, więc kopiuję sobie tą naszą grupę. Copy, jest. Wkleję ją w add kurs, paste i mam taki sam układ jak na stronie z register. Tutaj weźmiemy od naszego użytkownika tylko informację, jaki tytuł chce sobie dodać. Więc wypełnimy sobie tutaj, jaki tytuł ma być. How about a working title. I tutaj nasz użytkownik wpisze sobie taki tytuł. Title. OK. Zmienimy od razu formularz nazwy tej grupy. To nie będzie register form, tylko create new course form. I tutaj mamy tytuł. Tytuł już się dobrze nazywa. Usunę pozostałe rzeczy. Zmienię to nasze pole, nasz przycisk, nazwę na continue. I następnie, jak klikniemy w ten przycisk, to przejdziemy do strony z naszym kursem, już z konkretnym kursem, ale wcześniej zrobimy tą naszą rzecz, więc zrobię create a new thing, course i robimy sobie nowy kurs, gdzie w tytule wpiszemy to, co mamy w naszym inpucie, czyli nasz input title value. OK, i to nam zrobi nowy kurs przypięty do naszego użytkownika, bo automatycznie przypnie nam, kto robi ten kurs. I pójdziemy po tym wszystkim. Oczywiście zresetuję sobie nasze inputy i zrobimy go to page. Przejdziemy do strony Manage
naszego kursu, czy tutaj mamy kurs, tutaj będziemy go edytowali, data send, wyślemy rezultat kroku pierwszego. Zróbmy preview i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Odświeżam tutaj stronę, klikam add course i wchodzimy, zobaczcie, nowe miejsce, dodaję sobie kolejny kurs 2 na przykład, kurs drugi, dodamy continue, przechodzimy do strony już z konkretnym kursem, czyli tym właśnie kursem drugim. I tutaj będziemy mogli go edytować. Zróbmy teraz stronę, na której będziemy mogli edytować ten nasz kurs. Więc przechodzimy do strony z kursem i tutaj dodamy sobie na samej górze tytuł, skopiuję go sobie ze strony Home albo Instructor Dashboard, więc kopiuję sobie ten element, wracam do kurs, wpisuję tutaj, usuwam ten przycisk, bo nie jest mi potrzebny. Tutaj zmieniam sobie informację, że to jest current page, więc wyciągniemy z naszej strony tytuł kursu. To akurat nie będzie parent group things, tylko current page course i tutaj weźmiemy tytuł. Następnie dodam sobie grupę, którą zrobimy typu kolumn. Od góry do dołu będziemy układali rzeczy. Następnie ustawię, żeby tu był group border, ustawię ją na środku. Szerokość tego ustawię od 0 do 1000 pikseli. OK, wysokość na razie ustawmy na 1000, potem utnę to do 0. Paddingi i marginesy ustawię też tutaj na 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Wszędzie dookoła ustawiłem dziesiątki. Następnie wpiszę sobie tutaj tekst. Skopiuję sobie już ten tekst, który tutaj mam, chociaż dodam sobie nowy typu H2 Dark i napiszemy sobie tutaj curriculum, zawartość naszego kursu. I będziemy edytowali to za chwilę. Layout tego, pełna szerokość, jaka jest dostępna od 0 do nieskończoności, wysokość od 0 do nieskończoności, więc mamy nasz element. Dodamy sobie jeszcze margines do tego 10, 10 dookoła. OK. Następnie będziemy wyciągali różne rzeczy związane z naszą zawartością tego elementu. Najpierw na dole dodam grupę jeszcze jedną. Ustawię jej też szerokość od 0 do nieskończoności i typu kolumn. I będzie mi ona służyła do tego, abym dodawał sobie nowe moduły, więc tu nazwę ją sobie New Module. Zobaczę też w drzewie, jak to wszystko wygląda. Zmienię nazwę jeszcze tej zawartości. To jest Course Content na przykład. OK, nazwijmy to tak. Tutaj mamy sobie naszą grupę. Zróbmy pełną szerokość naszej grupy od 0 do nieskończoności. Wysokość niech będzie na razie 500. Też za chwilę to zmniejszę. I tutaj będziemy mieli informację o tym, jak dodajemy sobie nowe moduły. Dodam ikonkę wyżej tutaj, tylko jeszcze wyżej, w tym miejscu, z takim plusikiem. Zobaczmy, czy jest jakiś plusik. Jest. Ona pozwoli mi pokazać lub ukryć tę naszą grupę. Dodam margines jeszcze do tej naszej kontrolki na przykład 10, 10, 10, 10. OK. I tutaj tą grupę ona będzie pokazywała i chowała, więc normalnie ta grupa będzie ukryta, ale oraz zrobimy collapse on hidden, aby nam się chowała, ściągała, jeśli nie będzie się wyświetlała. I w tym miejscu tak grupa zrobimy ją typu row. Będziemy brali od naszego użytkownika tytuły nowych modułów, więc zróbmy sobie tutaj tekst typu H3 i napiszemy sobie new module. OK, dwukropek i tak samo szerokość ustawię teraz już od 0 do nieskończoności, ale fit width to content, wysokość też od 0 do nieskończoności oraz ustawię marginesy tego wszystkiego, moje ulubione 10 pikseli dookoła, więc mamy ten nasz fragment. Następnie weźmiemy input od naszego użytkownika, weźmiemy tutaj nazwę tytuł modułu, title module i pełna szerokość tego elementu, pełna szerokość, więc od 0 do nieskończoności, wysokość 45, na środku wiersza poproszę, żeby było tak samo ten fragment, też tekst niech będzie na środku wiersza oraz jeszcze ustawię, że nie może to być puste. Ten nasz input nie może być pusty. This input should not be empty. I na końcu dodam przycisk, prosty przycisk Add Module, więc jest nasz przycisk, też ustawię go na środku. 150 pikseli jest OK, 45 pikseli wysokości, dokładnie 45 też jest OK
oczywiście moje ulubione marginesy dookoła 10, 10, 10 oraz tak samo tutaj dla naszego inputa 10, 10, 10, 10. To wszystko jest przez to odsunięte od naszych sąsiadów. Teraz jeszcze zmienimy wygląd tego przycisku na Outline Button i jego nazwę Add Module. Teraz pobawmy się tym fragmentem, który właśnie stworzyliśmy. Jak naciśniemy przycisk, to pokażemy naszą grupkę. Tak naszą grupkę, tutaj tą ikonkę nazwijmy Show Add Module For, na przykład w ten sposób. I jak ją naciśniemy, ten nasz plusik, to pokażemy naszą grupkę. Żeby ją pokazać, zawołamy sobie metodę toggle an element i uderzymy właśnie w tą naszą grupę z group new module. I to tyle w tym miejscu. Następnie dodamy sobie nasz moduł. To naszą grupę, jak już tutaj mam, mogę zmienić jej trochę wygląd, na przykład na group tips. Niech się nam troszeczkę wyróżnia. No nie jest to zbyt piękne, ale na potrzeby tego tutoriala jak najbardziej mi wystarczy. I ustawimy sobie layout tej grupy jeszcze teraz na 0, więc mi się pięknie wypełni wysokością, tak jak ma zawartość tego tu w środku. Jak klikniemy sobie w Add Module, to dodamy nowy moduł do naszego kursu. Żeby zrobić nowy moduł do kursu, robimy Data Things, Create a New Thing i tworzymy sobie tu Course Module. I wybieramy takie rzeczy jak kurs. Kurs to jest to, co jest w naszej stronie, więc Current Page Course. Oraz tytuł, to co przed chwilą dodaliśmy sobie w naszym inpucie, więc Input Title Module Value. Po tym wszystkim zrobimy Reset Relevant Inputs, żeby wykasować wszystkie elementy, które tam dodajemy, oraz zrobimy jeszcze toggle tej naszej grupy, która nam się pokazała, aby znowu nam się schowała. Zróbmy sobie toggle group new module, OK. I zanim jeszcze przetestuję to od razu wyświetlę sobie tutaj powtarzającą się grupę na pełną szerokość. Wyśrodkuję ją, ustawię pełną szerokość od 0 do nieskończoności. Oczywiście moje ulubione marginesy 10, 10, 10, 10 i ustawię jeszcze wysokość tego, niech będzie na razie 500, tej naszej powtarzającej się grupy. Nieskończona liczba wierszy, minimalna wysokość na razie ustawię 100 oraz tutaj będziemy wyświetlali kurs moduł, czyli dodaliśmy sobie tu na dole moduł, więc tutaj je wyżej wyświetlimy. Wyświetlimy takie moduły, które są w bazie danych, więc do a search for, szukamy kurs modułów, takich, których oryginal kurs jest równy to, co mamy tutaj na tej naszej stronie, teraz wyświetlamy. Z current page kurs i posortujemy sobie, możemy alfabetycznie, nie malejąco, tylko rosnąco, więc tutaj no i zobaczmy, jak to nam będzie się wyświetlało. Tutaj dodamy tekstów troszeczkę. Tekst pierwszy, jeszcze ustawię layout tej naszej grupy powtarzającej się na row, abyśmy układali elementy od lewej do prawej strony. Tutaj mam tekst, ustawię sobie H3 i wyświetlę current cells index. To tyle. Szerokość tego elementu ustawię na pełno od 0 do nieskończoności fit with to content, niech mi się dociągnie, oraz wysokość od 0 do nieskończoności. No i jak zawsze moje ulubione marginesy 10, 10, 10. Więc mamy nasze marginesy, mamy indeks, duplikuję ten element i wyświetlimy obok current cells course module tytuł. Więc mamy tytuł, tutaj ustawię też fit with to content, nie, ustawię sobie pełną szerokość, a następnie ustawię jeszcze raz, zduplikujemy sobie tutaj już nie rzecz, tylko dodamy ikonkę, która pozwoli nam usuwać jakiś taki moduł, który sobie dodaliśmy i nam się nie do końca spodobał, więc dodaję ikonkę, powiedzmy, niech będzie tutaj, ale wrzucę ją na koniec, niech będzie na samym dole, jak zawsze. Ulubione marginesy 10, 10, 10, mamy marginesy dookoła. Jak będziemy usuwali, to tak naprawdę bardziej nam pasuje jakiś śmietnik, trash. Jest kosz, nazwijmy to remove module, tą naszą ikonkę. No i jak klikniemy sobie w tą naszą ikonkę, Start Edit Workflow, to pójdziemy do bazy danych i zrobimy Data Things, Delete Thing, usuniemy to, co mamy w Current Cells Course Module. Zróbmy testy, ale jeszcze, jak już mamy takie testy, zrobimy sobie, sprawdźmy to. Mamy tutaj odpaloną już stronę, więc zobaczmy, jak to wygląda. Mamy curriculum, tutaj mamy powtarzającą się grupę. Ta powtarzająca się grupa najlepiej jakby nam się nie wyświetlała, nie zajmowała nam tyle przestrzeni, jeżeli ona jest puściutka. Więc zróbmy też, żeby ona nam się nie wyświetlała na dzień dobry. This element is visible on page load.
Nie, dziękuję. Collapse on hidden. Tak, poproszę. Kiedy ma się wyświetlać? Kiedy ta grupa, this repeating group, list of course module, can't, jest większa od zera, czyli jest coś w tej grupie, to wtedy dopiero this element is visible. Tak, poproszę. Więc jeszcze raz odświeżamy. Zobaczmy, jak to wygląda. Mam plusik już tutaj na samym dole. Super, wspaniale. Dodaję sobie plusik i będę mógł dodawać nowe moduły. Moduł pierwszy. Jest. I nagle mi się już powiększyło tutaj. Oprócz tego, że tu mam bardzo dużą wysokość jeszcze, ale to za chwilę będziemy dodawali. Mogę usunąć ten moduł. Wszystko śmiga. Moduł 2. Jest. Lekcja pierwsza jest. Super, wspaniale. Zobaczcie, jest sortowanie alfabetyczne też, no więc spoko. Jeżeli chcemy robić to w jakiś sposób, możemy tutaj dać później użytkownikowi możliwość sortowania w inny sposób, na przykład w kolejności stworzenia. Ale wydaje mi się, że sortowanie po tytule takiej lekcji będzie najlepszym rozwiązaniem, chociaż pewnie jak dodamy sobie lekcja druga oraz lekcja 11, zobaczcie, jest 1, 11 i dopiero 2, więc nasz użytkownik, twórca takiego kursu musi pamiętać, żeby nazywać te lekcje w taki sposób. 0,2 albo 0,3. Wtedy to też nie będzie za dobre, ale ta lekcja 1, wszystko musimy nazywać z zerami. Lekcja 0,1, wtedy mamy już dobrą kolejkę. 0,1, 0,3 i dopiero później jest 11. Tą jedynkę możemy usunąć tutaj tak samo. Lekcja. O, dobra, zostawmy sobie tak. Tutaj możemy zrobić toggle. Zobaczcie, znika nam element. OK, wspaniale. Mamy nasze lekcje. Pamiętajmy jeszcze, że nasze lekcje jak były, to miały też takie pliki do dodania. Więc mogę zduplikować sobie ten element, tą naszą grupę i dodamy ją tutaj, paste, do naszego powtarzającej się grupy. Zobaczmy, gdzie nam się to dodało. Jest new module. No chyba nigdzie się nam nie dodało. Jest nasza powtarzająca się grupa. O, jest tutaj, tylko się nie wyświetla. Wspaniale. Tą naszą powtarzającą się grupę wyświetlimy tutaj pod spodem niżej. Więc zgrupuję sobie te 3 elementy w grupę typu wiersz. OK, jest. A tą naszą repeating group całą ułożę, żeby nam się pokazywały jednak jako kolumna. OK, więc mamy jedno pod drugim. Ten row ustawię jeszcze, żeby była pełna szerokość od 0 do nieskończoności oraz nie fit to width to content oraz wysokość od 0 do nieskończoności, fit height to content. Tak, poproszę. Teraz tutaj będziemy sobie dodawali nowe pliki. Te nowe pliki, no znowu możemy sobie napisać tutaj new file. Możemy znowu dodać takiego plusika, więc znowu sobie skopiuję, copy, paste. Zróbmy w ten sposób repeating group, paste. Jest nasza ikonka z plusikiem. Pozmieniajmy jeszcze nazwę, żeby to się pięknie wszystko nazywało, więc to jest group new file. Grupa nowy plik i ikonka nazywa się show add new file. OK, add new file, jest. Jak klikniemy w ten plusik teraz, to pokażemy, będziemy chcieli pokazać tę grupę, bo ona też ma takie warunki, że się nie wyświetla. Jest collapse when hidden i się normalnie nie wyświetla. Więc klikam ten plusik i zrobimy tak samo toggle, ale teraz oczywiście inną grupę. Toggle i szukamy naszej grupy z plikami. New file. Jest. Będzie nam toggle już działał. Zróbmy sobie testy. Proste, szybkie testy. Mamy plusika. Zobaczcie, wyświetla nam się wspaniale. Następny element, który sobie tutaj dodamy. Mamy nowy plik, to będziemy chcieli tego pliku tytuł. Title new file. OK? I tak samo nie może być pusty. To, co będziemy chcieli jeszcze tutaj, to zmienić ten przycisk na add file oraz dodać oprócz tytułu, tutaj dajmy sobie na przykład file title, zmieńmy też, dodajmy tak naprawdę plik, bo nie ma sensu dodawać pliku bez pliku, więc dodaję sobie tutaj uploader do pliku, ustawiam szerokość tego, może niech będzie dokładnie 200 pikseli, oczywiście zobaczmy wysokość tego obok jest 48 inputa, tutaj ma też 48, to mi się trochę nie podoba, zmienimy na 45 oraz tutaj 45, tutaj też 45, tutaj mamy 45, więc jest dobrze. Oczywiście nasze marginesy 10, 10, 10. Ustawiam ten nasz file uploader na środku. Nazywam to jeszcze
file po prostu i co będziemy jeszcze tu chcieli. Placeholder jest OK, nie może być pusty. This input should not be empty. Wspaniale, zaznaczam. Add file. Jak dodamy sobie nowy plik, no to robimy nowy plik. Data things, create a new thing i szukamy sobie moduł file. I tutaj ustawimy takie rzeczy. Od razu mogę kliknąć, wypełni mi wszystkie pola. Plik, no to co mamy w naszym pliku w uploaderze. Jest value. To co w nazwie naszego pliku, no to damy sobie nasz file, new file, tytuł value. I OG moduł to jest nasza current self, no akurat nie index, tylko parents group thing. No i nasza grupa akurat jeszcze nie ma tutaj ustawionego contentu, więc musimy wrócić sobie tutaj i ustawić, żeby ta nasza grupka, żeby ona miała type of content course moduł, a rodzicem jego będzie current cells course moduł. No bo tu mamy takie zagnieżdżenie, więc musimy sobie przekazać w odpowiedni sposób z tej naszej powtarzającej się grupy do tego rodzica tutaj grupy tej niebieskiej, po prostu informację, kto tutaj jest. Mogę oczywiście dodać sobie jeszcze po 10 na marginesy dla tej naszej grupki, żeby była troszeczkę mniejsza. Czy tutaj tak dodałem? Też nie dodałem, więc też od razu to zrobię. 10, 10, 10, 10. Wspaniale. Marginesy są piękne. Mamy tę naszą grupkę, dodajemy ten plik. Żeby dodać ten plik, a wracam jeszcze i wypełniam sobie OG moduł. Ustawiam parents group course moduł OG moduł i to tutaj mi wystarczy. Czy mi to wystarczy? O, w ten sposób mi to wystarczy. Parents group course moduł. Tu jest moduł. Patrzymy na moduł dokładnie, a ja patrzę na Parents Groups Course Moduł. Chyba wybrałem zły typ w tej naszej grupie. Zobaczmy. Mamy tutaj typ na Course Moduł. OK. Ona patrzy na Course Moduł i nasz plik potrzebuje modułu tutaj. Zobaczmy, czy w bazie danych mamy dobrze to zdefiniowane. Pan plik patrzy na Course Moduł. OK. Zatem tutaj powinniśmy mieć możliwość podpięcia tego. A więc jest. Wszystko wspaniale. Działa. Po tym wszystkim reset relevant inputs. Gdzieś tu chyba Bobo świeci mi na czerwono, ale ja się troszeczkę rozkojarzyłem i zgubiłem. Po dodaniu wyczyściliśmy nasze dane inputy oraz ukrywamy tą naszą grupę z tworzeniem nowego pliku. OK. To chyba tutaj powinno być już wszystko. Zróbmy tą naszą teraz repeating group 0 wysokość wiersza, żeby nam zrobił kolaps oraz tak samo wysokość całej powtarzającej się grupy i teraz całej naszej grupy, która dodaje cały kurs, też ustawiam na 0. Wracamy tutaj, odświeżam i zobaczymy, czy wszystko będzie nam śmigało tak jak chcemy. Mamy lekcje już dodane, więc możemy sobie tutaj dodać plusikiem kolejną nową rzecz, nowy plik, dodajemy, wyświetla nam się. Może ten plusik to by pasowało bardziej gdzieś tu po prawej stronie dodać. No, to jest pytanie do osoby, która robi świetnie interfejsy. To raczej nie jestem ja. Nowy plik. File 1. Poszukajmy czegoś. Nie mogę tego kliknąć. Zobaczcie, świeci mi się na czerwono, że muszę dodać plik jeszcze. Więc szukam jakiegoś pliku. A on się tutaj ładuje. Jest. Nie wiemy tak do końca, czy się wgrał. O, wiemy, bo tu jest nazwa tego pliku. Add file dodaję i no nic się nie wyświetla, więc znowu muszę dodać sobie jeszcze powtarzającą się grupę, repeating group tutaj nową i tak samo ustawimy sobie typu row ją na środku, pełna szerokość od 0 do nieskończoności, moje ulubione marginesy na 10, OK, tutaj nazwiemy to file, no po prostu files, będziemy wyświetlali tutaj moduł file i naszym źródłem będzie nasza baza danych do search for, szukamy moduł file, takich, których OG moduł jest równy current cells course moduł. Pokaż mi wszystkie. O, jeszcze tutaj sortowanie możemy dodać po file albo file name. File name to będzie bardziej lepsze, bo to użytkownik nam tutaj podał. Znowu no nie malejąco. OK. Czy tutaj ustawimy sobie za chwilę 0 tego elementu. Oraz tutaj chyba na razie wszystko mamy dobrze poustawiane. Dodajemy teksty. Skopiuję sobie ten tekst, który jest tutaj. Copy, paste. OK. I mamy nasz current cells index. Duplikuję ten element. Tutaj wyświetlimy za chwileczkę current
moduł file name, robię ją na pełną szerokość, czyli not with content, kopiuję sobie jeszcze ten element, naszą wspaniałą ikonkę, paste, jest i to będzie remove, nie moduł, tylko file, ok, zaraz podepniemy pod to akcję, a jeszcze w międzyczasie zmniejszymy tą naszą powtarzającą się grupę na 0 oraz tutaj 0, ona jest, ukryjemy ją, nie pokazujmy, zróbmy collapse when hidden i dodajmy warunek, kiedy ma się nam wyświetlić. This repeating group list of module files can't jest większe od 0, czyli ona ma coś już, tutaj chcemy, żeby coś się wyświetlało, jest nie pusta, to wtedy zrobimy, żeby się nam wyświetlało. Ok, została nam ta ikonka do odebrania, podpięcia. Jak klikniemy sobie to zrobimy remove albo delete, zróbmy data things, delete thing i usuniemy current cells module file, design, odświeżamy i zobaczmy, czy wszystko śmiga. Zatem mamy plik pierwszy, jest super, jest coraz lepiej. Możemy go troszeczkę jeszcze bardziej zagnieździć, albo na przykład w tą naszą grupę repeating group zmienić jej wygląd, aby się troszeczkę nam, na przykład może w ten sposób, nie wiem, czy to będzie piękne, ale mamy plik, więc nam się trochę odsuwa, możemy dodać plik drugi, file 2, dodać jakiś kolejny plik i wyświetlać. Mamy file 2, możemy to zduplikować jeszcze i tutaj zamiast tylko plików wyświetlać jeszcze file URL. Może tak zobaczmy, co nam się będzie wyświetlało. Ok, mamy całe URL-e, a więc to trochę nie do końca. Trzeba byłoby to sformatować w jakiś sposób. Tu mamy file i file name. O, to będzie lepsze. Więc odświeżam. I mamy nasze pliki. Tak pierwszy, tak trzeci, a tu nazwy, jak sobie to ponazywaliśmy. I tak właśnie wygląda możliwość dodawania kursów i dodawania lekcji i dodawania plików do lekcji oraz później przeglądanie tego wszystkiego. Niestety to już koniec tego tutorialu i na tym właśnie skończyła się nasza praca, więc mogę przejść do mojej listy to do, odznaczyć, że zadanie z nagraniem informacji o Udemy zostało wykonane. Jest tutorial przerobiony, teraz właśnie go kończysz oglądać, a ja Ci od razu szybko pokazuję, co udało nam się zrobić. Zrobiliśmy stronę z rejestracją użytkownika, z możliwością przyglądania kursów przez instruktora, tych, które on sam zrobił, oraz tutaj mamy podsumowania, ile na nich zarobił, ilu ma kursantów, jakie ma oceny, a także możemy edytować i dodawać nowe kursy, tutaj dodawać lekcje do kursu, dodawać nowe moduły, dodawać nowe pliki do konkretnych modułów i to właśnie udało nam się dzisiaj zrobić. Ja serdecznie dziękuję Ci za Twoją uwagę. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcesz oczywiście, aby się rozwijał i był jeszcze lepszy, a także abyś obejrzał moje pozostałe materiały. Cześć!